Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nie z wycieczki. To znaczy, w pewnym sensie na pewno z wycieczki. Ale dzisiaj to nie trasa będzie głównym bohaterem tego materiału, a stosunkowo niepozorne akcesorium. Bo akcesoria mają to do siebie, że szczególnie jesienią, kiedy kilometrów robi się mniej, a pogoda coraz częściej zniechęca do jazdy, potrafią umilić rowerowe życie. A że jesień to w branży rowerowej także czas różnego rodzaju promocji, więc wielu rowerzystów zamiast walczyć z chłodem i deszczem chętnie rozgląda się za gadżetami, które poprawią komfort jazdy albo po prostu sprawią trochę frajdy, albo też same zakupy sprawią trochę frajdy. Muszę przyznać, że dość długo czaiłem się, jako nieufny przedstawiciel tak zwanego zeszłowiecznego pokolenia, ale w końcu postanowiłem własnoręcznie zweryfikować, jak to jest z tym pompowaniem elektrycznym. Tak więc na celownik wziąłem jedną z najbardziej popularnych elektrycznych pompek, a może w ogóle najpopularniejszą, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Cena nie jest przytłaczająca jak za taką zabawkę, a nie jest to materiał sponsorowany, więc mogę opowiedzieć całkowicie subiektywnie, jakie są przede wszystkim pierwsze wrażenia z użytkowania takiego akcesorium. W zestawie z pompką dostajemy kilka przejściówek. Jest to oczywiście nakręcana końcówka na wentyl Presta, do tego mamy końcówkę do pompowania piłek oraz szybkozłączkę do wentyli samochodowych. Tak więc na szczęście na starcie dzięki temu mamy do dyspozycji dość uniwersalny kompresorek. Chociaż przy tej cenie brak któregoś z wyżej wymienionych akcesoriów, no to odebrałbym już jako taki lekki nietakt. Uruchamiamy. Przytrzymujemy przycisk i to, co się rzuca w oczy najbardziej po włączeniu, to wielkie cyfry. Przyciskiem w prawo możemy zmienić tryb pracy, a właściwie są to w zasadzie presety ciśnienia dla różnych obiektów, które zamierzamy napompować. Samochód, opona samochodowa, motocyklowa czy rowerowa, czy też na przykład piłkę zamierzamy napompować. Można też przejść w tryb manualny i ustawić dokładne ciśnienie samemu i przełączać oczywiście jednostki pomiędzy barami i psi, w zależności od tego, co kto lubi. Jest nawet malutka lampka LED, która świeci całkiem sensownie, gdy chcemy, albo bardziej potrzebujemy napompować coś w ciemnościach. Na chwilę uwagi zasługuje wyświetlacz. To nie jest element przeznaczony do pracy jakiejś ciągłej, jakiejś pracy non-stop, więc zastosowano tu komponent chyba nie najwyższej jakości. W normalnym użytkowaniu tego się nie zauważa i to nie przeszkadza, ale w obiektywie kamery widać, że to dość mocno miga i też chwilę zajęło mi ustawienie kamery, żeby na filmie było cokolwiek widać. Ale na żywo to, co się wyświetla, jest jak najbardziej stabilnym obrazem, nie wyłapiemy gołym okiem tego takiego kiepskiego odświeżania. No i pierwsze podejście. Zakładam przejściówkę na Prestę. Muszę przyznać, że to rozwiązanie tutaj, a raczej jego wykonanie wypada lepiej niż w wielu pompkach ręcznych, gdzie często w przejściówce a to uszczelka nie do końca jest szczelna, a to coś tam innego zawodzi. Tutaj zakręcam i mam wrażenie pod palcami, że faktycznie siedzi dobrze, siedzi stabilnie. Ale może to być nieco mylne wrażenie. No i pompujemy od zera. Opona, flak kompletny. Nie jest to zbyt ciche urządzenie. Na początku wszystko wygląda dobrze, wskazania na wyświetlaczu rosną, ale w okolicach jednego bara zatrzymują się w miejscu. Okazuje się, że gdy lekko zmienić ułożenie wężyka, wtedy nagle wskakuje prawidłowy odczyt. Znaczy, na pewno inny, czy prawidłowy, to kwestia oczywiście dyskusyjna. To jest takie trochę rozczarowanko, bym powiedział. No i pora na drugi test. Sprawdzam, czy pompka poprawnie mierzy ciśnienie już po napompowaniu i tutaj niestety pojawia się problem. Na wentylu Presta wyniki są mało wiarygodne, bo znowu wszystko zależy od tego,
jak ułoży się, jak wygiąć wężyk. Może być 0, może być 1 bar, a jak na przykład wyprostować wężyk, to wskakuje więcej. No to żeby sprawdzić w takim razie, czy to kwestia wzajemnego ułożenia wężyka, przejściówki i specyficznej konstrukcji wentyla Presta, zmieńmy rower i potestujmy to na wentylu samochodowym. Na pierwszy ogień idzie przejściówka do wentyli samochodowych, która wygląda jak końcówka do tychże wentyli, ale no właśnie, tylko wygląda. I wydaje mi się, że jest po prostu kompletnie nieszczelna. Zatem najlepszym i właściwie jedynym rozwiązaniem będzie, okazuje się być, normalne nakręcenie wężyka bez żadnych adapterów na wentyl. Tak samo jak w przypadku Presty ustawiam 4 bary, no i idzie to zasadniczo dość podobnie, bo zdarzają się podobne zaciachy w progresie, ale wydaje mi się, że zmiany ułożenia nie powodują aż takich skoków odczytów. Czasowo wychodzi niby o pół minuty dłużej, ale rzeczywiście są to porównywalne czasy. To znaczy nie jest to minuta, 2 pompowania, tylko raczej 4-5. Podsumowując te wszystkie próby, pompka ogólnie działa, hałasuje, ale działa dość dobrze, ale też nie do końca spełnia pokładane w niej oczekiwania. Szukałem czegoś, dzięki czemu będę mniej więcej pewny, że w trasie, zwłaszcza w wielodniowej trasie z sakwami, dopompuję w drodze oponę na przykład do tych 4 czy 5 barów. No i pewnie dopompuję, ale te odczyty, rezultaty możemy mieć tutaj bardzo różne. Oczywiście, jeśli chodzi o samo ciśnienie, to machając pompką, a już zwłaszcza taką małą, zapewne w większości przypadków oczywiście nie dopompuję, bo w palcach będzie już czuć, że jest ok, a nie będą to te 4 bary. No, chyba że ktoś ma tak wysublimowane palce, że wyczuwa różnicę pomiędzy 4 a 5 barów, więc na pewno ogólnie jakiś postęp w pompowaniu jest. No więc, czy to może być dobrze wydany pieniądz jesienią? I tak, i nie. Jeżeli to akcesorium uda się dorwać w promocji, na przykład powiedzmy poniżej 170 zł i taka kwota na przykład Was po prostu satysfakcjonuje i nie mamy jakichś zbyt wygórowanych oczekiwań za te pieniądze, no to wtedy mamy radość z zakupu, ciekawą alternatywę na pompowanie, a przy okazji nie trzeba pakować długiej pompki do na przykład średniego rozmiaru podsiodłówki, jak u mnie. Ale jeżeli z kolei nie ufacie elektrycznym wynalazkom i wolicie starą, dobrą mechanikę, no to wtedy akurat rozpoczęcie od tego modelu, no to raczej tego zaufania nie zbuduje. Pompka waży dokładnie tyle, więc to nie jest ultra lekki sprzęt. Mi akurat mieści się właśnie w podsiodłówce w takiej konfiguracji jak lubię, a gdybym chciał wsadzić tam dużą ręczną pompkę, to musiałbym tę torbę wydłużać. Do tego dochodzi kwestia samego pompowania. Ręcznie, tak jak mówiłem, nigdy nie napompuję 4 barów, bo przy 2 barach już się, mówiąc przenośni, znudzę. Tutaj nawet jeśli precyzja nie jest idealna, to i tak mam lepszy punkt odniesienia. Owszem, można wozić dodatkowy manometr, ale do turystyki to sądzę subiektywnie osobiście, że to już jest trochę, jak dla mnie na teraz, taki lekki przerost formy nad treścią. Dlatego do moich sakwiarskich wypadów ta pompka wydaje mi się być takim rozsądnym kompromisem, małym progresem. No i jeszcze jedna kwestia, nazwijmy to umownie, sporze mechanika versus elektryka i zaufanie. Urządzenie ładowane jest przez USB i starcza podobno na około 7 pełnych napompowań, cokolwiek to znaczy. W praktyce, zwłaszcza na wyjeździe wielodniowym, pewnie bezpiecznie byłoby je doładowywać, nie wiem, na przykład co drugi dzień, żeby nie być zaskoczonym. Ale może to ja przesadzam. Może rzeczywiście nie wzbudza to we mnie na razie większego zaufania. W każdym bądź razie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której mam w pełni naładowane urządzenie, ale ono z jakichś niewyjaśnionych powodów nie chce się uruchomić. Taki jest na razie mój poziom zaufania. Czy zatem mam wozić 2 pompki? No wiem, nie pomogłem wam. Sam muszę pojeździć z tym czymś w bagażniku i za jakiś czas zobaczyć, jak było. A jakie są wasze doświadczenia? Pompka elektryczna, czy jednak tylko stara, dobra mechanika? Czy może 2? Kompresorek i taka malutka,
na wszelki wypadek, a może używacie jakichś bardziej pro kompresorków. Dajcie znać, bardzo proszę w komentarzach, a ja idę w końcu trochę pojeździć na rowerze, bo tylko pompuję koła. Do następnego razu, do zobaczenia, cześć!